Chciałabym skomentować tą niemieszczącą się w głowie sytuację, której jesteśmy świadkiem odnośnie osób należących do grup wysoko wrażliwych, które stawiły się dzisiaj na przejściu granicznym w Terespolu. Jednym, jedynym, otwartym przejściu między Białorusią a Polską. Tym przejściu, do którego wszyscy internetowi mędrcy odsyłają ludzi, wierząc, że tam działa prawo. Dzisiaj przyjechało tam 5 osób, 2 kobiety i 3 mężczyzn. Kobiety zostały wpuszczone, nie będę o nich mówić. Chcę Wam opowiedzieć o tych 3 mężczyznach, których Polska zawróciła na Białoruś. Mimo tego, że prosili o ochronę międzynarodową w Polsce, mimo tego, że należą do osób wrażliwych i ta ochrona powinna zostać im udzielona zgodnie z działającym u nas prawem, nawet tym prawem, które zawiesza możliwość proszenia o ochronę. To prawo ma wyjątki. Nie dotyczy kobiet w ciąży, nie dotyczy małoletnich bez opieki, osób wrażliwych ze względu na wiek lub sytuację zdrowotną oraz osób, które w ocenie Straży Granicznej są w niebezpieczeństwie w kraju, z którego przychodzą do Polski, czytaj na Białorusi. No więc Kameruńczyk, Erytrejczyk i Etiopczyk. Kameruńczyk, który uciekł ze swojego kraju ze względu na prześladowania polityczne. W kraju pochodzenia był torturowany, bity, więziony. Uciekł do Rosji, bo taką miał możliwość. Stamtąd uciekał dalej na Białoruś i chciał dostać się do bezpiecznego kraju. Poszedł na Łotwę. Na Łotwie wpadł w ręce Łotyszy. Był bity, był rażony prądem, był katowany i doznał tam odmrożeń 3-4 stopnia. Jak czytamy w dokumentacji medycznej z białoruskiego szpitala, do którego trafił prosto z lasu z krwawieniem wewnętrznym, miał operowany żołądek i zdiagnozowano mu martwicę stóp i odmrożenia i gangrenę w stopach. Niestety nie operowano mu tych stóp. Spędził tam miesiąc, ale nie przystąpiono do zabiegów, do amputacji tak naprawdę, bo o tym tutaj mówimy. Zażądano od niego $5000 za to. On powiedział, że takiej kwoty nie ma, w związku z tym nie podjęto działań. Zamiast tego po miesiącu w szpitalu pojawiła się policja imigracyjna i zabrała go do biura, a następnie jego i inne osoby aresztowane w Mińsku wywieziono do lasu pod rosyjską granicę z takimi nogami. To było 11 czerwca. Spod tej granicy wydostał się jakimś cudem z pomocą innych osób i wrócił do Mińska. I bał się iść do szpitala, bo nie wiadomo, jakby to się mogło skończyć. Być może skończyłoby się dokładnie tak samo, że zostałby aresztowany, zatrzymany i wyrzucony do lasu. Z tego też powodu podjęłyśmy próbę pomocy w trybie, w naszym rozumieniu, ratowania życia, ponieważ nie wiem, jak inaczej nazwać to i nie wiem, czym teraz będzie jego egzystencja na Białorusi, jak nie sprawdzaniem, jak długo człowiek z gangreną w stopach jest w stanie przeżyć. Dla Polskiej Straży Granicznej to jest za mało. Było dzisiaj za mało, żeby usłyszeć jego prośbę o ochronę międzynarodową. Dodam tylko, że wszystkie te informacje, zdjęcia, opinie medyczne, jego historię Straż Graniczna dostała z wyprzedzeniem.
Więc wszystko to wiedzieli. Tak samo wiedzieli, kim jest Erytrejczyk, który jest praktycznie niewidomy z powodu postępującej choroby oczu. Teraz jest już niesamodzielny, wymaga ciągłej asysty. On uciekł z Erytrei, w której był zmuszony do przymusowej służby wojskowej, jak wszyscy w Erytrei. Erytrea nie bez powodu jest nazywana największym więzieniem pod otwartym niebem, ponieważ służba wojskowa jest przymusowa, dotyczy wszystkich, jest nielimitowana czasowo, może trwać całe życie, jest bezpłatna. Im udało się stamtąd uciec w końcu na Białoruś, na studenckiej wizie, ale Białoruś nie chce mieć chorych studentów, ani ciężarnych kobiet na studiach, ciężarnych studentek, za to, że kobieta jest w ciąży, za to, że ktoś jest niepełnosprawny, że ktoś jest chory, może zostać wyrzucony ze studiów. A wyrzucenie ze studiów, czyli zamknięcie wizy studenckiej, jest równoznaczne albo z deportacją, w sensie można być wydeportowanym, od razu zatrzymanym, gdy te wizy się kończą i osoby nadal są gdzieś tam w kampusach, no albo muszą się ukrywać, natomiast później, jeśli zostaną zatrzymane, to będą odprowadzane do aresztu deportacyjnego i odesłane. No w jego wypadku był w ryzyku bycia deportowanym z powrotem do Erytrei. Trzecim chłopakiem jest Etiopczyk, który uciekł przed wojną. W kraju pochodzenia był torturowany i bity tak, że ma zniekształconą miednicę i kość udową. Jest z tego powodu niepełnosprawny, ma problem z chodzeniem. To się pogłębiło na granicy polsko-białoruskiej. Był tam bity, katowany przez Białorusinów, przerzucony przez płot. I w takim stanie wyrzucony przez Polaków z powrotem na Białoruś. Jego wiza też się skończyła, została zamknięta. Tak samo jest w ryzyku deportacji do Etiopii. I dziś to było za mało. Straż Graniczna zawróciła tych 3 mężczyzn na Białoruś. I naprawdę nie wiem, jak to skomentować. Nie wiem. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, żeby taki poziom okrucieństwa istniał. I jak? Ponieważ Straż Graniczna, jeszcze musicie wiedzieć, chwali się tym, że potrafi oznaczać osoby wysoko wrażliwe, szczególnie należące do grup szczególnie wrażliwych, że ma do tego przeszkoloną kadrę, że ma do tego formularze i że przyjmuje wnioski od osób należących do grup wrażliwych. I ja nie wiem, po prostu nie wiem, kto zdaniem Straży Granicznej do takich grup może należeć, jeśli człowiek z gangreną w nogach, któremu odmówiono leczenia na Białorusi, którego wyrzucono do lasu z takimi nogami, którego katowano na Łotwie, którego torturowano w kraju pochodzenia, nie należy